Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Dzisiaj chciałabym poruszyć trochę trudniejszy temat, chociaż nie ukrywam, że pewnie nie będzie mi łatwo ten film nagrywać, ale pomyślałam, że warto też rozmawiać z Wami w takich trudniejszych momentach dla nas. I teraz to właśnie jest taki moment, zbliża się termin kolejnej próby przeniesienia dla nas, kolejnej próby przeprowadzki ze wschodu Turcji w rodzinne strony Nuriego. I zawsze to jest dla nas taki czas dużego stresu, ogromnej presji. I zawsze mamy wtedy różne przemyślenia, refleksje. I pomyślałam, że po prostu mogłabym się tym z Wami dzisiaj podzielić, mogłabym Wam powiedzieć o tym, dlaczego tak naprawdę chcemy się stąd przenieść, co nam na co dzień tutaj na wschodzie Turcji sprawia największą trudność. Bo myślę, że mogłoby Wam to dać taki szerszy kontekst naszej sytuacji. Może byście mogli jakoś tak z szerszej perspektywy spojrzeć na nasze życie, jak tutaj oglądacie nasze różne vlogi. No i wiem też, że trafiają tutaj na nasz kanał osoby, które dopiero są na początku tej przygody, dopiero próbują się dostać do tej pracy, wszystko przed nimi, więc może mogłoby to komuś pomóc, jak będzie po prostu ta osoba wiedziała, czego się tutaj spodziewać. Ale zanim w ogóle przejdę do rzeczy, to może jakiś taki wstęp dla osób, które są nowe na kanale i nie mają pojęcia, o czym ja w ogóle teraz mówię. Mieszkamy na wschodzie Turcji, w Van Erciş, to już jest bardzo blisko granicy z Iranem. Jest to już nasz 8. rok tutaj. Mieszkamy tutaj dlatego, że Nuri, mój mąż Turek, został tutaj wysłany do pracy jako nauczyciel. W Turcji jest taki system, że pracownicy państwowi, tacy jak właśnie nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, żołnierze, policjanci, pracownicy banków państwowych, celnicy itd., są wysyłani na kilka lat do pracy na wschodzie Turcji, oficjalnie po to, żeby ten region mógł się tutaj rozwijać. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to później sprawa wygląda tak, że jak już zakończy się nam ta służba wschodnia, ten obowiązek służby wschodniej, nam to się zakończyło już chyba jakieś 3 lata temu, to wtedy co roku w okolicach właśnie wakacji czy pod koniec roku szkolnego otwiera się system, w którym widzimy mapę z dostępnymi wolnymi etatami w szkołach na terenie całej Turcji. No i możemy teoretycznie sobie po prostu wybrać te szkoły, te miejsca, które nas interesują, no i później się w to dane miejsce przenieść. Na jakiej podstawie w ogóle można się dostać do takiego miejsca? Na podstawie punktów. Nauczyciele co roku za pracę tutaj dostają punkty. Te punkty nie zależą od tego, jak bardzo nauczyciel się stara, tylko od tego, gdzie pracuje. Im dalej na wschód, im mniejsza miejscowość, tym więcej dostaje się punktów. Nuri akurat jest w tak dobrej sytuacji, że dostaje maksymalną ilość punktów, no bo nie dość, że jesteśmy już praktycznie całkiem na wschodzie Turcji, to jeszcze Nuri pracuje na wsi, co mogliście zobaczyć w którymś z ostatnich vlogów. Więc no, Nuri naprawdę nazbierał sobie już sporo tych punktów, one się wszystkie sumują, no ale jednak mimo wszystko nie jest to takie proste, jak zdążyliśmy się przekonać. Mimo że tych punktów jest dużo, to akurat do tego miejsca, do którego my chcemy się przenieść, często jednak tych punktów brakuje. W zeszłym roku zabrakło już nam naprawdę bardzo mało, więc mamy nadzieję, że w tym roku się uda, chociaż no, nigdy nie wiadomo, bo nie wiadomo, ile będzie wolnych etatów w tym miejscu, ile będzie chętnych na te miejsca i jaką ilość punktów te osoby będą miały. Więc to jest zawsze po prostu ruletka. Chociaż no, z drugiej strony jest to też nasza decyzja, że nadal się stąd nie przenieśliśmy, ale do tego może przejdę właściwie za chwilę, bo to już się wiąże z tym tematem, który chcę dzisiaj poruszyć. Więc co jest dla nas najtrudniejsze w tym życiu tutaj na wschodzie Turcji? To, że jesteśmy oboje daleko od rodziny. Nuri pochodzi z Burdur. Burdur to jest miasto graniczące z Antalią.
I do Burdur mamy stąd 1500 km. Więc w momencie, jak chcemy odwiedzić Nuriego rodzinę, no to albo musimy tam polecieć samolotem, albo jeżeli samochodem, to ta trasa trwa 2 dni, co już też nieraz we vlogach widzieliście. Więc jest to naprawdę daleko. Dla mnie, no oczywiście obojętnie w jakim miejscu w Turcji zamieszkam, to i tak jest daleko od Polski. Ale no tutaj stąd z Van nie mam bezpośredniego lotu do Polski, więc zawsze te loty są z przesiadką. Te przesiadki często nie pasują, więc też ta podróż zajmuje mi co najmniej 2 dni zawsze. Więc no, gdybyśmy mieszkali na zachodzie Turcji, to na pewno te loty do Polski byłyby łatwiejsze. No i właśnie, słuchajcie, to, że zostaliśmy tutaj tak długo, że to już jest 8. rok tutaj, to jest nasza decyzja, dlatego że gdybyśmy się uparli, że koniecznie chcemy się po prostu przenieść stąd na zachód Turcji, no to już te 3 lata temu byśmy się przenieśli. Bo są takie miejsca na zachodzie Turcji, do których nie potrzeba dużo punktów, bo po prostu nie ma tam tak dużo chętnych, na przykład Stambuł, Ankara, ale my byśmy chcieli przenieść się właśnie w te okolice rodzinne Nuriego, Burdur czy Antalya. No i no niestety jest to taki region, który jest bardzo chętnie wybierany przez nauczycieli do przeniesienia się. I to nie tylko tych nauczycieli, którzy stamtąd pochodzą, ale ogólnie. Jest bardzo dużo chętnych. I jak już ktoś tam się dostanie do pracy, no to też stamtąd już nigdzie indziej się nie przenosi. Więc jest mało etatów, a bardzo dużo chętnych. I dlatego to jest takie trudne. No ale bardzo chcemy pojechać właśnie tam. Po pierwsze dlatego, że tam jest rodzina. Po drugie dlatego, że no, tam czujemy się po prostu najlepiej. Tam czujemy się u siebie. Tam czujemy się w domu. Oczywiście dla Nuriego to jest właśnie Memleket, miasto rodzinne, jego mała ojczyzna, ale dla mnie też w pewnym sensie, bo właśnie od Burdur zaczęła się moja cała przygoda z Turcją. To do Burdur przyjechałam 12 lat temu, kiedy przyjechałam do Turcji pierwszy raz i właśnie najpierw w Burdur mieszkałam. W Burdur Turcję poznawałam, w Burdur poznałam Nuriego. Tam się wszystko zaczęło, więc mam ogromny sentyment do tego miejsca. Więc jeżeli ktoś zapyta mnie o to, jaki jest mój Memleket, moje miasto rodzinne, tak to nazwijmy, w Turcji, no to bez wahania też odpowiadam, że Burdur. Dlatego właśnie tak bardzo na tym miejscu nam zależy. No i też wiadomo, gdybyśmy mieszkali w okolicach Antalii, no to już naprawdę bardzo łatwo byłoby dla mnie latać do Polski, bo z Antalii mam bezpośrednie połączenie do Poznania. Więc no to jest pierwsza kwestia. Wiecie, jakbym miała to tak zobrazować, to tam w Burdur i w okolicach czujemy się jak w domu, a tutaj jak w hotelu. Jakkolwiek ten hotel nie byłby piękny i wygodny, to jednak wiecie, no wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jest cały czas w nas to poczucie, że jesteśmy tutaj na chwilę, że jesteśmy tutaj gośćmi. I oczywiście też gośćmi bardzo przyjaźnie, bardzo ciepło i otwarcie przyjętymi tutaj przez społeczność tutaj mieszkającą, ale jednak gośćmi. I to też powoduje kolejne trudności w życiu tutaj. Ciężko nam jest tutaj zawrzeć jakieś takie głębsze przyjaźnie, bliższe relacje. O wiecie, z jednej strony najwięcej czasu spędzamy z ludźmi z naszego środowiska, na przykład z innymi nauczycielami, którzy też tutaj przyjechali do pracy, no bo najłatwiej nam się z nimi zrozumieć, oni po prostu dzielą nasz los. Można z nimi spędzić miło czas, można się wymienić doświadczeniami, ale nikt nie chce się za bardzo w te relacje angażować, nie chce za bardzo w to inwestować wysiłku też emocjonalnego, no bo każdy liczy się z tym, że za chwilę wyjedziemy. I prawdopodobnie wtedy kontakt już się urwie, bo Turcja jest tak duża, że jak się po prostu rozjedziemy, to, no to też te relacje się rozjadą. I no tak to potem wychodzi, że ciężko tutaj o przyjaciół. W ogóle w życiu dorosłym myślę, że ciężko jest nawiązywać przyjaźnie,
Dla mnie w ogóle jest trudno tutaj jako obcokrajowcowi, no już w takiej sytuacji to szczególnie. A jeżeli chodzi o zawieranie bliższych relacji tutaj z miejscowymi, to jest to dla nas trudne właśnie po pierwsze dlatego, że znowu my jesteśmy tutaj gośćmi i my tak do tej sytuacji podchodzimy i miejscowi też tak do tej sytuacji podchodzą, też nas tak traktują, ale też myślę, że zbyt duże są jednak różnice kulturowe. Ciężko by nam było się na tyle zrozumieć, żeby zbudować jakąś taką silniejszą więź. No i teraz właśnie to jest gruby temat, różnice kulturowe. Tylko żeby było jasne, jak ja tutaj będę mówić o tym, że miejscowi mają inne podejście do życia, inną kulturę, inne tradycje, inne zachowania, to nie znaczy, że gorsze, tylko po prostu inne. To jest coś, do czego my nie jesteśmy przyzwyczajeni, my dorastaliśmy w innej kulturze, jesteśmy inaczej wychowani, tutaj jest po prostu inaczej. I dlatego czasem czujemy się z tym niekomfortowo. Ja na co dzień, dopóki wiem, że jesteśmy tutaj tymczasowo, po prostu staram się podchodzić do tego z otwartością, z ciekawością. Staram się z tego wyciągnąć jak najwięcej dla siebie, poszerzyć swoją perspektywę na świat. Ale po prostu no, są to takie kwestie, że gdybym wiedziała, że mam tutaj zostać na stałe, to jednak byłoby to za trudne. Bo jednak jak gdzieś się mieszka, trzeba nawiązywać jakieś interakcje ze społeczeństwem, trzeba w tym społeczeństwie uczestniczyć, więc trzeba by było pewnie część tych zachowań przejąć, a jednak to jest coś, co dla nas no, byłoby zbyt trudne. Nie chcielibyśmy rezygnować z naszych poglądów, z naszego podejścia do życia, z naszych oczekiwań. Ale o co mi w ogóle chodzi, mówiąc, że są tak duże różnice kulturowe? Ludzie tutaj są dużo bardziej konserwatywni. Widzieliśmy tutaj rzeczy, których nigdy nie widzieliśmy i pewnie nie zobaczymy w rodzinnych stronach Nuriego. I gdybym miała Wam to wszystko opowiedzieć, no to oj, no to jest temat na osobny odcinek. Niektóre rzeczy pewnie w ogóle się nawet nie nadają na YouTube'a, no ale może kiedyś coś takiego Wam osobno nagram. No ale żebyście mieli jakiś taki pogląd, to podam Wam kilka przykładów. Wiecie, to wszystko też zależy od tego, w jakim miejscu konkretnie na wschodzie Turcji się znajdziecie. W dużych miastach tych różnic tak nie widać, ale już w takiej mniejszej miejscowości jak Erciś, czy w ogóle na wsi, gdzie Nuri pracuje, no, to jednak widać. Na przykład mamy tutaj wciąż bardzo dużo kobiet, które się bardzo zakrywają. I ja nie mówię tutaj o zakrywaniu włosów tylko, o takiej chustce na głowie, ale też no, są kobiety, które zakrywają się całkowicie, noszą burki i to do tego stopnia, że nawet nie widać dłoni, bo mają czarne rękawiczki, nie widać oczu nawet, bo mają też taką siatkę zakrywającą oczy. Jest taki podział społeczeństwa na płci bardzo wyraźny. Nie wiem, na przykład osobne 2 kolejki na pocztę. Jak chcemy coś na poczcie z Nurim załatwić, no to nie możemy stać w jednej kolejce. Są 2 osobne. Osobna dla kobiet, osobna dla mężczyzn i to te kolejki są oddzielone barierkami. Jak jesteśmy zaproszeni w gości, na przykład do rodziny któregoś z uczniów Nuriego tam na wsi, to często jesteśmy przyjmowani też w osobnych pomieszczeniach, osobno kobiety, osobno mężczyźni. A zdarza się, że na przykład nasze sąsiadki rozmawiają sobie na klatce, jak Nuri wyjdzie z mieszkania, to one automatycznie szybko uciekają do swoich mieszkań, chowają się, czekają, aż Nuri wyjdzie z bloku i dopiero z powrotem wracają na tą klatkę. Albo na przykład sąsiadka nie otworzy nam drzwi, kiedy nie ma jej męża w domu. Są na przykład też na wsi rodziny, które nie wysyłają dzieci do szkół, no bo na przykład mówią, że po co córka ma się uczyć, skoro przecież wyjdzie zaraz za mąż i będzie się zajmować domem i dziećmi. Albo nie wysyłają syna, bo wysyłają go na przykład do Stambułu, do pracy na budowie, żeby wysyłał pieniądze rodzinie, już zarabiał.
Ja tego nie oceniam. Kim ja jestem, żebym ja tutaj mówiła, czy to jest gorsze, czy to jest złe. Po prostu jest to inne. Jesteśmy oboje z Nurim przyzwyczajeni do czegoś innego oczekujemy od życia, dlatego jest nam trudno zrozumieć niektóre zachowania i czasem po prostu w tych interakcjach ze społeczeństwem czujemy się niekomfortowo. Chociaż oczywiście nikt nam krzywdy nie robi. Wszyscy nas traktują tutaj bardzo przyjaźnie i też naprawdę cieszymy się tutaj w tym społeczeństwie dużym szacunkiem. To naprawdę nie mogę mówić, no ale po prostu widać, że gdzieś tam nie do końca pasujemy. I to, o czym teraz wspomniałam i kolejne kwestie, które za chwilę poruszę, myślę, że gdzieś tam częściowo wynikają z mentalności ludzi, częściowo może z tego trudnego klimatu, z tego trudnego tutaj położenia geograficznego i też warto się przyjrzeć, jakie kraje graniczą tutaj z tym regionem i jakie kraje mają gdzieś tam też kulturowo wpływ na ludzi tutaj. Ciężki klimat jest tutaj, jak wiecie, mamy albo upalne, bardzo suche lato, albo śnieżne, bardzo mroźne zimy. Tak naprawdę zielono jest zawsze tylko przez chwilę, dosłownie 1 miesiąc w roku, teraz na wiosnę. A tak, bardzo trudny jest klimat, z tego wynikają później różne braki tutaj w tym regionie. Nic nie rośnie, więc trudno o warzywa i owoce. Nie mamy tutaj takich bazarów, jak Wy jesteście do nich przyzwyczajeni z zachodu Turcji. Raczej warzywa, owoce do nas są tutaj transportowane z innych regionów Turcji i są później dużo droższe. No ale też ciężko o jakieś perspektywy pracy, nie ma tutaj za bardzo inwestycji. Ludzie stąd po prostu uciekają, chodzi mi też o miejscowych, albo wyjeżdżają całymi rodzinami, albo wyjeżdżają mężczyźni z rodziny do pracy w inne regiony Turcji czy za granicę i wysyłają po prostu tutaj rodzinom pieniądze, bo po prostu nie ma tutaj żadnego przemysłu. Tak naprawdę w Erciś mamy tylko fabrykę cukru i jakieś takie małe biznesy, które są w mieście. Poza tym nie ma gdzie pracować, ludzie po prostu zajmują się tutaj często hodowlą bydła i to jedyne, co można tutaj robić. I też widać, że mimo tego, że Erciś naprawdę się bardzo rozwinęło od momentu, kiedy tutaj się przeprowadziliśmy przez te 8 lat, to jest zupełnie inne miasto, to i tak porównując z zachodem Turcji wciąż widać, że jeszcze daleko, jeszcze to potrwa. Dużo brakuje różnych usług, dużo brakuje różnych produktów, rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki na zachodzie Turcji. Tutaj trzeba o nie się starać, albo trzeba wiele kilometrów przejechać, żeby różne rzeczy znaleźć. Mam takie wrażenie, że ten region ma naprawdę ogromny potencjał, a nie jest ten potencjał kompletnie wykorzystany i przykro się na to patrzy. Są tutaj przepiękne widoki, przepiękna natura. Przecież jesteśmy nad jeziorem Van. Jezioro Van to jest największe, najgłębsze jezioro w Turcji. Ono wygląda jak morze. I gdyby to jezioro było na zachodzie Turcji, byłoby tu wszystko. Wiecie, z jednej strony może to dobrze, że nagle nie budują się tutaj nie wiadomo jakie hotele i nie zjeżdżają tłumy turystów, no bo jednak zachowany jest ten naturalny krajobraz i mamy święty spokój. Ale z drugiej strony, no muszę to powiedzieć, nikt po prostu tutaj o to nie dba, to jest do tego stopnia, że gdzieś tam niby najpierw coś jest zaczynane, jest jakiś projekt, nie wiem, robią na przykład promenadę nad jeziorem i ona jest piękna tylko przez chwilę, a później już nikt o nią nie dba, ani Urząd Miasta za bardzo, ani miejscowi. I potem widzimy, że gdzieś tam ta nawierzchnia już jest zniszczona, domki do piknikowania są zdemolowane, wszędzie leżą śmieci, wszystko zarośnięte jest jakimiś suchymi chwastami. I nikt o to nie dba i widać w mieście to praktycznie na każdym kroku, że gdzieś niby coś jest zaczynane, niby są jakieś chęci, ale jakby na tych chęciach się kończy i później już nikt o to nie dba. I do końca nie rozumiem, z czego to wynika, ale zawsze nas to właśnie też uderza, jak przyjeżdżamy w odwiedziny, czy do Burdu, czy w ogóle jak później pojedziemy do Antalii, że jest ta różnica zarówno w infrastrukturze miast, w tym jak one są rozwinięte, ale też jeżeli chodzi po prostu o to, jak one są zadbane,
na ile jest zachowany w nich po prostu porządek i czystość też. No ale wiecie, to już są takie drobniejsze rzeczy. Myślę, że warto też tutaj powiedzieć o takich kwestiach. To, że wiemy, że jesteśmy tutaj tylko na chwilę, to też utrudnia nam takie zadomowienie się. Cały czas żyjemy jakby na walizkach. Mieszkamy w mieszkaniu, które nie do końca nam się podoba i które jest też nie do końca urządzone tak, jakbyśmy chcieli. Ale no, na początku, jak się tutaj przeprowadziliśmy, to ustaliliśmy z Nurim, że chcemy ten czas tutaj wykorzystać na to, żeby sobie odłożyć na później. Więc no, robiliśmy wszystko, żeby sobie też tutaj ciąć koszty po prostu. I to wynajęliśmy tanie mieszkanie, więc dlatego ono tak nie do końca wygląda, jakbyśmy chcieli. Kupiliśmy tanie meble, część używana, część z jakimiś błędami fabrycznymi. I kupiliśmy naprawdę tylko te podstawowe rzeczy, które są potrzebne do życia na co dzień. No bo wiecie, jeżeli okaże się, że się przeprowadzamy na drugi koniec Turcji, 1500 km stąd, no to wyobraźcie sobie, jaki byłby koszt przewożenia tych mebli, no i one pewnie po takiej trasie też by nie były w dobrym stanie. Dlatego wiedzieliśmy, że przeprowadzając się stąd po prostu będziemy wszystko sprzedawać i już na tamtym miejscu, w którym będziemy na stałe, będziemy dopiero kupować wszystko to, co sobie chcemy mieć faktycznie na stałe. Więc no tak sobie żyjemy, wiecie, no tak jest to wszystko urządzone tak, żebyśmy po prostu jakoś sobie ten czas przetrwali. No ale wiecie, kusi czasem, nie? Jest coś, co byśmy chcieli do domu kupić, no ale nie kupujemy, no bo co potem z tym zrobimy, jak będziemy się przeprowadzać, nie? Więc to też czasem trochę doskwiera, ale też trudniejsza kwestia tutaj jest właśnie ta, że ciężko cokolwiek zaplanować. A wiecie, jak zaczyna się ten rok szkolny i wiemy, że cały kolejny ten rok szkolny będziemy tutaj, no to jeszcze jest w porządku, no bo wiemy, czego przez najbliższy rok możemy się spodziewać. Ale jak już przychodzi ten moment znowu, gdzie będziemy wybierać te szkoły do przeprowadzki, no to jest jedna wielka niewiadoma i wyobraźcie sobie, że my w tej chwili nie wiemy, gdzie będziemy za 2 miesiące. Czy będziemy znowu następny rok mieszkać tutaj, czy przewrócimy całe życie do góry nogami i będziemy w zupełnie innym miejscu. Więc to jest bardzo stresujące i też czujemy taką presję, że podejmiemy złą decyzję. Bo wiecie, Ercisz to jest naprawdę idealne miejsce do odrobienia tej służby wschodniej. Gdybyśmy mieli wybierać jeszcze raz, to jeszcze raz byśmy to miejsce na tą służbę wschodnią wybrali i każdemu, kto teraz stoi przed tym wyborem, będziemy to Ercisz zawsze polecać. Bo jest to, uważam, najlepsze miejsce tutaj na wschodzie Turcji właśnie do tego. Boimy się, że podejmiemy złą decyzję, bo jeżeli znowu wybierzemy tylko te miejsca, które faktycznie nas interesują, to może się okazać, że znowu zabraknie nam punktów i znowu zostaniemy tutaj kolejny rok. I to już będzie 9. rok, wiecie, czas leci, nie jesteśmy coraz młodsi, tylko coraz starsi. A jeżeli zaryzykujemy i wybierzemy jakieś inne miejsce, na które punktów nam wystarczy, to może się potem okazać, że to miejsce jest gorsze niż Ercisz i że będziemy żałować. Więc to jest naprawdę ogromna presja, ogromny stres. Ja też w ogóle nie wiem, co mam robić. Wiecie, chodzę, otwieram te wszystkie szafki, wszystko wyciągam, segreguję, co bym chciała oddać, co bym chciała zabrać w razie przeprowadzki. Już gdzieś tam spisuję, co sprzedamy, co spakujemy. I ja nawet nie wiem, czy ja mam dalej robić kolejne zakupy do lodówki, czy już mamy wyjadać to, co mamy w szafkach, żeby później z tym jedzeniem nie zostać. Opowiem Wam, bardzo dużo to jest teraz stresu dla nas i trudny to jest czas. Ciężko nam jest w ogóle się skupić na czymkolwiek innym. Najgorsze jest właśnie to czekanie. Jak już będziemy wiedzieć, no to już będziemy wiedzieć, nie? Ja już bym chciała wiedzieć po prostu, na czym stoję. A tak się tym denerwujemy i próbujemy jakoś przetrwać ten czas. Mało już zostało. Jakikolwiek nie będzie wynik, no to na pewno Was też o tym poinformujemy. A na razie musimy to jakoś przetrwać i też chciałabym Was prosić o jakieś takie może słowo wsparcia, zrozumienia i
No ja mam też taki charakter, że jak dzieje się coś trudnego, to ja się izoluję, odcinam się, próbuję sama ten problem rozwiązać, sama się jakoś z nim uporać i dopiero jak już wszystko wraca do normy, to ja wracam do normy. I tak jest też teraz w tym przypadku. Widzicie, że trochę rzadziej są filmy, bo ja po prostu nie schowałam się w swojej jaskini i nie chcę z niej wychodzić, tylko gdzieś tam staram się jakoś coś robić, żeby zająć sobie głowę, a nie wiem, iść na, jak to się mówi, głupi spacer dla głupiego zdrowia psychicznego, czy gdzieś tam robić jakieś treningi, czy chodzić tu i sprzątać i żeby jakoś ten czas zleciał. A do czegokolwiek innego to po prostu głowy nie mamy teraz. No ale zostało już mało, słuchajcie, czasu i zobaczymy. Nie chcę, żebyście też odebrali tego wszystkiego, że jakoś narzekam, bo naprawdę nie mamy na co narzekać, nie dzieje nam się tutaj krzywda i też, no widzicie to we vlogach, żyje nam się tutaj całkiem dobrze i to jest nasza decyzja, której konsekwencje musimy po prostu ponosić. Byliśmy tego świadomi i takie decyzje podjęliśmy. Więc absolutnie to nie chodzi o to, że ja tutaj narzekam, po prostu chciałam się z Wami tym podzielić, żebyście mieli szerszy kontekst naszej sytuacji. Taka prawda, że też no jednak była to wspaniała przygoda, słuchajcie, ogromna lekcja życia. Nauczyliśmy się tak dużo przeżyliśmy. Wiemy już teraz, że ze wszystkim sobie jesteśmy w stanie poradzić. Potrafimy doceniać te takie drobne rzeczy. Też poznaliśmy masę wspaniałych ludzi z różnymi historiami. Zobaczyliśmy miejsca, których normalnie nie mielibyśmy okazji zobaczyć i Wy przy okazji razem z nami. Naprawdę nie żałuję ani chwili tutaj i widzicie. Z jednej strony chcemy, żeby już było po wszystkim, chcemy już stąd wyjechać i jak to się mówi, wrócić do domu. A z drugiej strony, jak już do tego dojdzie, to na pewno będzie nam też przykro i będziemy tęsknić za tym miejscem. Oj, powiem Wam, trudny, złożony temat. Jak widzicie, różne skrajne emocje, skrajne przemyślenia. Nie wiem, mam nadzieję, że jakoś sensownie Wam to wszystko w ogóle opowiedziałam i jakoś do kupy to skleję i coś z tego wyszło. Dziękuję, że wysłuchaliście tych moich wywodów. Fajnie mieć taką społeczność, z którą mogę się takimi rzeczami też podzielić. No i tyle, no. Do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję już niedługo. Görüşürüz.